115 numer biuletynu analitycznego o kosmitach. Dzisiaj tematem nagrania są wybrane przeze mnie przypadki ufologiczne, które zwróciły moją szczególną uwagę w roku 2023. Nie chodzi tu o przypadki, które fizycznie zaistniały na świecie w 2023 roku. Nie o te. Ale o te, które z jakichś powodów zwróciły moją uwagę w czasie studiowania ufologii w wymienionym czasie. Ponadto, opisując te przypadki, wymienię też te konkretne powody szczególnego mojego zainteresowania nimi, a więc również dlaczego je wybrałem do tego nagrania. Więc ruszajmy. Zacznę od mało znanego polskiego przypadku. Został on udokumentowany przez Arka Miazgę. Natknąłem się na niego przeglądając jego kanał. Arek zamieścił nagranie wideo, zawierające rozmowę z głównym świadkiem, panią Danutą. Dodatkowo, teraz, w czasie opracowywania mojego nagrania, znalazłem rozszerzoną dokumentację do tego wydarzenia. A było to tak. Do zdarzenia doszło w sierpniu 1984 roku, około 9 rano, na rzeszowskim Podwisłoczu. Pani Danuta wyszła na spacer wraz ze swoim 2-letnim synem na pobliski plac zabaw. Dziecko bawiło się na huśtawkach. Wtem kobieta spostrzegła na bezchmurnym niebie od strony zakładu WSK kierujący się w ich stronę dziwny obiekt w kształcie odwróconej miski w jasnym kolorze. Pojazd kosmitów bardzo szybko się przybliżał. Nie wiem jak wy, ale i ja bym się przestraszył. Przerażona kobieta chwyciła dziecko i schowała się za pobliskie drzewo, osłaniając jego twarz i przytulając je do siebie. Jednocześnie obserwowała ten nieprawdopodobny statek powietrzny UFO. Szybko zbliżyło się do niej na odległość kilkunastu, może 20 metrów, zmieniając barwę z metaliczno-srebrzystej na metaliczno-zieloną. Jakby chciał się kamuflować względem drzew. Posłuchajcie, co ten pojazd dalej robił. Otóż poruszał się na wysokości około 10 do 15 metrów nad ziemią. Pani Danuta odniosła wrażenie, jakby pojazd szukał miejsca do lądowania. Łamał przy tym czubki drzew, generowanym przez siebie strumieniem chłodnego powietrza. Wydawał też przy tym niezagłośny huk, przypominający odgłos silnika, na przykład samolotu. Obiekt kosmitów miał od 10 do 15 metrów średnicy i od 2,5 do 3 metrów wysokości. Po bokach, mniej więcej w połowie wysokości, widać było na nim rząd około 6 metalicznych, okrągłych, wystających elementów w kształcie jakby lamp. Ale to nie były lampy. Obiekt nie świecił w ogóle. Na obiekcie nie było widać żadnych okien, drzwi, łączeń oraz innych elementów. Całe wydarzenie trwało krótko, poniżej minuty. Obiekt wykonał jedno okrążenie nad placem zabaw, a następnie skierował się w stronę wysokich bloków. I szybko, prawie pionowo, pod lekkim kątem wystartował do góry, znikając jej z pola widzenia. Przerażona młoda matka, czym prędzej, wraz z dzieckiem, uciekła z tego miejsca do domu, obawiając się, że obiekt może wrócić. I potem, przez długi czas, bała się przychodzić w to miejsce. Możemy bardziej szczegółowo przyjrzeć się temu obiektowi. Na blogu Arka Miazgi jest rysunek tego obiektu oraz znaczna dokumentacja. Nagranie rozmowy Arka ze świadkiem zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Stwierdziłem, że ta relacja jest 100% pewna. Pani świadek mówiła tak jednoznacznie wiarygodnie, że niemożliwe jest, aby to zdarzenie się nie wydarzyło. Jakaś inscenizacja aktorska jest tu całkowicie wykluczona. Nawet sceneria pokoju wskazywała na to, że świadek jest zwykłym człowiekiem, a nie jakimś mistyfikatorem. Do tego dochodzi weryfikacja przypadku przez Arka Miazgę, która, według dokumentacji na jego blogu, była kilkuetapowa. Tak, moi państwo, jak widać, to jest super przypadek ufologiczny. W zasadzie to mógłbym ten przypadek dodać do 100% pewnych dowodów, czyli do którejś playlisty o numerze poniżej 50. I nie jest to wykluczone. Aktualnie to nagranie z panią Danutą mam na playliście 50B na pozycji 12. Ale być może, że niedługo przeniosę je do playlisty 40. Tytuł tego nagrania to Relacja świadka obserwacji UFO. CN2 w sierpniu 1984 roku
na Podwisłoczu w Rzeszowie. Gorąco zachęcam do obejrzenia tego nagrania. Ciekaw jestem waszych opinii o nim. W tym przypadku ufologicznym mamy bardzo ciekawe fakty utwierdzające badacza, że kosmici to coś rzeczywistego, a nie paranormalnego. Pani Danuta poczuła powiew chłodnego powietrza, pomimo upału. Obiekt wydawał odgłos, powodował spadanie gałązek oraz liści z wierzchołków drzew, zmieniał barwy w kolorach metalicznych. Statek zrobił pętlę wokół placu zabaw, a więc widać wyraźną intencję pilota, żeby się czemuś przyjrzeć. Ta ogromna, kilkunastometrowa maszyna była cały czas obserwowalna, czyli była pojazdem fizycznym. W końcu niewykluczony jest związek tego zdarzenia z pogorszeniem się stanu zdrowia pani Danuty i jej dziecka. Dosłownie, aż mnie ciarki przechodzą, gdy wyobrażam sobie, jak ten ogromny pojazd szalał tak blisko świadka, ledwo ponad drzewami. Jakaż to była wielka masa i jak odważnie dokazywała, jak precyzyjnie i szybko była prowadzona. Musiała chyba być sterowana przy wsparciu jakiejś sztucznej inteligencji. Co najciekawsze, i to nadaje się na osobne nagranie, Arek Miazga, mając udokumentowane, i to osobiście, tak wspaniałe przypadki, uważa, że za UFO nie stoją kosmici, że za tym stoi jakaś nieznana inteligencja, która jest z nami tu, na planecie Ziemia, obok nas, że ta inteligencja pochodzi z innej płaszczyzny rzeczywistości albo innej płaszczyzny czasu. Cokolwiek to dla niego znaczy, bo dla mnie jest obce takie myślenie. I że może współistniejemy z tą jakąś egzotyczną inteligencją, nie zdając sobie z tego sprawy. No, przepraszam bardzo, ale takie myślenie to mi już przypomina jakąś dziwną religię. I chyba również będę chciał to szerzej omówić w jakimś nagraniu. Jednak wydaje mi się, że jego przekonania głównie wynikają z fascynacji ufologiem Jacques'em Valli oraz z analizy kosmitów ziemskimi kategoriami, jak również z fascynacji jego środowiska ufologicznego takimi paranormalnymi wytłumaczeniami zjawiska UFO. I jeszcze z tego, że różne dziwne zachowania kosmitów kłócą się z jego wyobrażeniami o tym, jak mieliby się zachowywać obcy astronauci. Ale to temat na być może jeszcze inne, osobne nagranie, do którego również zbieram dokumentację. I jeszcze taki mały epizodzik. Będąc bardzo zafascynowany tym przypadkiem z Rzeszowa, link do wspomnianej relacji pani świadek podałem swojego czasu na forum katolickim o nazwie domeny schrystusem.pl, gdzie prowadzę różne dyskusje o kosmitach, ale tam są głównie sceptycy, więc słaba była reakcja. To tyle o tym arcyciekawym przypadku. Przy okazji dodam, że na tym forum katolickim założyłem temat o Emilcinie, który chyba niedługo będzie najpopularniejszym tematem w dziale Paranormal. Ale lećmy dalej z tym koksem. Również z dyskusją o kosmitach, tylko tym razem na całkiem innym forum, związany jest kolejny przypadek ufologiczny, który teraz przedstawię. Tym przypadkiem jest porwanie pilota Valentycza przez kosmitów wraz z jego małym samolotem Cessna. Przemilczę nazwę tego, wspomnianego przed chwilą, całkiem innego forum. Chciałem wykazać wtedy jego użytkownikom, że kosmici nas obserwują, czyli trochę ich oswoić w temacie, żeby nie mieli potem stresa. Ależ się wtedy rzucili na mnie sceptycy. Jakie absurdalne wyjaśnienia tego przypadku podawali. Czego oni tam nie wymyślali, czego nie wyszukiwali w internecie. Byłem jeden przeciwko wszystkim, zresztą jak zwykle. Ale, jak to podobno powiedział Avi Loeb, jeśli chcesz mieć rację, musisz być czasami sam. No więc byłem sam. Widocznie ten przypadek bardzo zabolał skrajnych sceptyków, dlatego tak agresywnie atakowali. Do dyskusji włączyli się administratorzy forum, oczywiście jako sceptycy. A następnie pod wpływem skrajnych sceptyków, również z grona administratorów, wątek został bardzo brutalnie zamknięty. Krótko mówiąc, bardzo brutalnie zamknięto wszelką dyskusję o kosmitach. Taki jest efekt strachu przed prawdą, strachu przed wymianą myśli. Jeszcze powiem, że przy okazji dyskusji na tym całkiem innym forum prowadziłem też przekonywanie skrajnych sceptyków z mojego kręgu, że Valentycza kosmici porwali. Oczywiście z zerowym skutkiem przekonywałem, choć w tamtym czasie
jeden z tych skrajnych sceptyków, w czasie rozmowy na ten temat w cztery oczy przyznał mi absolutnie rację, że najpopularniejsza wtedy hipoteza sceptyków jest bez sensu. Ale jak mu to ostatnio przypomniałem, to okazało się, że mu się to już wymazało z pamięci. Skąd my to znamy? Jeszcze jedna myśl, tym razem na bazie ostatnich miesięcy, przychodzi mi do głowy, gdy myślę o tym przypadku. Mianowicie bardzo znany propagator tematu UFO, ale również fejkowych oraz szkodliwych ideologii, które przy okazji propaguje, przyznał się w rozmowie na pewnym kanale po pytaniu od jakiegoś słuchacza, że on nie zna przypadku Valenticza. No, powiem krótko, to wielki wstyd dla tej osoby, dla tego rzekomego znawcy tematu UFO. Po prostu załamka. Jak można nie znać jednego z najważniejszych dowodów na kosmitów z lotnictwa? To jest po prostu nie do pojęcia. Tak jakby on żył w jakiejś swojej bańce informacyjnej. Albo to przez tę jego fejkową ideologię, ona chyba mu wszystko przesłania. Ale o nim też pewnie kiedyś zrobię nagranie, bo mam powody, rzekłbym osobiste. Natomiast teraz przejdźmy do tej historii. Ten arcyciekawy przypadek Valenticza umieściłem w najważniejszych dowodach na kosmitów z lotnictwa na playliście 10. Przy okazji powiem, że ta playlista omówiona została w moim nagraniu numer 8. Historia porwania Valenticza mniej więcej wyglądała w skrócie tak. Wydarzyło się to w październiku 1978 roku. Młody pilot Frederick Valentich wybrał się wynajętym samolotem z lotniska pod australijskim Melbourne na pobliską wyspę King w pobliżu Tasmanii. Miało lecieć nad cieśniną Bassa. Widoczność była dobra, a wiatr umiarkowany. Początkowo przez prawie godzinę lot przebiegał bardzo spokojnie, ale po 48 minutach od startu pilot zawiadomił kontrolę lotu, że widzi nieznany samolot o nieznanym oświetleniu, który przed momentem przeleciał nad nim z dużą prędkością. Zażądał informacji o tym obiekcie, pytał, czy są w okolicy jakieś samoloty wojskowe, ale kontroler na radarze widział tylko samolot Valenticza. Po chwili ponownie nawiązał kontakt z wieżą, mówiąc, że teraz samolot nadlatuje od wschodu i że, jego zdaniem, obcy obiekt zabawia się jego kosztem. Jak widać, sytuacja zaczynała być dramatyczna. Pojazd przeleciał nad nim w sumie kilka razy, ale był trudno obserwowalny z racji dużej prędkości. Z dalszej rozmowy z pilotem wynikało, że obcy obiekt ma podłużny kształt i że jest srebrzysty. Do tego cały obiekt miał zieloną poświatę. Statek kosmitów krążył nad Valenticzem, potem znikał i ponownie się pojawiał z niespodziewanego kierunku. Czyli tu ewidentnie widzimy, że takich możliwości technicznych żaden ziemski pojazd nie posiada. Po 6 minutach od pierwszego zgłoszenia Valentich doniósł o ponownym pojawieniu się obiektu i kłopotach z silnikiem. Następnie dodał: ten dziwny samolot zawisł teraz nade mną, to wisi nieruchomo i to nie jest samolot. To były jego ostatnie słowa. Ale słuchajcie, co się dalej dzieje. Po nich nastąpiło 17 sekund niezidentyfikowanych dźwięków przypominających tarcie metalu o metal, a następnie łączność została przerwana. Byłem w szoku, jak usłyszałem po raz pierwszy ten przypadek. Wszystko się zgadzało w tej historii, każdy element. Do tego zachowały się zapisy dźwiękowe z wieży kontroli lotów zawierające zapis rozmowy. I ten końcowy dźwięk, niechybnie odgłos, jak samolot ocierał się już o kadłub lub otwór pojazdu kosmitów. Rozpoczęta od razu, akcja poszukiwawcza nie przyniosła żadnego efektu. Nigdy nie odnaleziono ani Valenticza, ani jego ciała, ani jego samolotu. Cały czas nachodzi mnie takie pytanie, czy Valentich wtedy zginął, czy może żyje gdzieś w naszej galaktyce lub poza nią. Miałby teraz prawie 67 lat. Ale tego się pewnie nigdy nie dowiemy, czy przeżył to porwanie. To na razie tyle, bo temu przypadkowi poświęcenie nawet 3 godzin to byłoby mało. A mam jeszcze jeden przypadek arcyciekawy. Wracamy do Polski. A ściślej do tajemniczej krainy, jaką są Tatry. Ale nie o legendy tym razem chodzi,
ale o pośrednią relację dotyczącą spotkania kosmitów. Na playliście 40 wśród najlepszych dowodów mam nagranie z relacją dotyczącą tego przypadku. Oczywiście za rok czy dwa to nagranie możecie odnaleźć na innej playliście w zakresie od numeru 16 do numeru 48, gdyż może się zdarzyć przeniesienie nagrania do bardziej specjalizowanej playlisty. Tytuł tego filmu brzmi: o jednym z tajemniczych zdarzeń w Tatrach. UFO i tajemnicze istoty w Kościelisku około 2005-2006 roku. Autorem materiału jest zmiennokształtny partyzant z kanału Slavic Reality i jednocześnie autor bloga zmiennokształtne.blogspot.com. Tak jak poprzednio, ciekaw jestem Waszej opinii o tym nagraniu. Opisane zdarzenie dotyczy dwóch bezpośrednich świadków, dwóch górali z jednej rodziny, ojca i jego syna. O zdarzeniu opowiada córka starszego świadka, czyli jednocześnie siostra młodszego. Więc jest to relacja dotycząca najbliższej rodziny. Kobieta przekazała relację na podstawie tego, co się od nich dowiedziała. Działo się to w roku 2005, a może w 2006, to trudno rozstrzygnąć. Po prostu działo się to około 16 lat przed rejestracją tego nagrania. Miejsce wystąpienia zdarzenia to Kościelisko, rejon Płazówki. Godzina obserwacji kosmitów to około 13:14, czyli po południu. Jej tata, czyli tata tej opowiadającej góralki oraz jej brat pojechali wybierać kamienie. Po robocie poszli przejść się za grzybami. Konie zostawili w górze, a sami zeszli trochę w dół. Kobieta na nagraniu pokazuje ten rejon na mapie. Według mojej analizy jest to obszar między kaplicą świętej Anny na Płazówce a obszarem zasiedlonym przez górali o nazwie Witów-Roztoki. Wszystko to działo się w lesie, w okolicach Polany Długiej. Tak na podstawie mapy widzę, że było to około 600 metrów na południe od kaplicy. Ojciec jej jako pierwszy z dwojga zobaczył dużą, przezroczystą kulę. Według kobiety kula ta była rozmiaru pokoju. Ojciec, gdy spostrzegł tę kulę, to złapał syna, czyli jej brata, i go cofnął. Pokazał mu, żeby był cicho. Kula była bardzo jasna. Według relacji jej ojca, aż ciężko było na nią patrzeć, bo raziła strasznie w oczy. Koło tej kuli zobaczyli dwie postaci humanoidalne w wysokości o około 1,50 m, 1,60 m. Wyglądali oni jak ludzkie postacie. Chyba były one świetliste, te humanoidy, ale dokładnie nie pamięta ona już tego, jak jej to opowiadali. Musiałaby o to dopytać. Ojciec z synem bali się ogromnie podejść bliżej, żeby ich te postacie nie wciągnęły do tej kuli. Po chwili humanoidy weszły do środka obiektu. Za nimi zamknął się włas. Ten włas to był jakby taki jęzor. Oni po nim weszli, po tym jęzorze. I ten jęzor się potem zamknął. Kula zaczęła się kręcić wokół swojej osi. Wirowała, uniosła się. I poleciała w górę. Ojciec i syn, pomimo strachu, że może by to ich zabrało, poszli na miejsce, gdzie była ta kula. W miejscu, gdzie ona się kręciła, to trawa była jakby wytarta, a ziemia poruszona. Czyli widzimy, że zostały fizyczne ślady obecności kosmitów, a ściślej ich pojazdu. To zdarzenie to było ogromne przeżycie dla tych ludzi. Tak wielkie, że jak wrócili do domu, to nie można się było z nimi dogadać. Byli jakby w szoku. Szczególnie był zszokowany młodszy świadek, czyli jej brat. Młodszy człowiek jest mniej zaprawiony przez życie, a starszy bardziej, więc to jest zrozumiałe. Każdy z Was może obejrzeć to nagranie, tę rozmowę z kobietą i je ocenić. Moja ocena jest jednoznaczna. Relacja jest 100% autentyczna. Dynamika całej opowieści, głos, odpowiedzi, gesty rąk, wszystko wskazuje na zupełną autentyczność. Rozwieje ewentualne wątpliwości skrajnych sceptyków. Nawet najlepsza aktorka nie byłaby w stanie takiego czegoś odegrać, a cóż dopiero góralka, mieszkanka Kościeliska czy okolic. Ten przypadek wywarł na mnie ogromne wrażenie. Oczyma wyobraźni zobaczyłem całą tę scenę. Tym bardziej realistycznie, że sam od małego chodzę po górach z plecakiem. Również na dziko, poza szlakami.
Prawie zawsze nocowałem pod namiotem na dziko, zwykle w lesie. Również wiele razy w Tatrach to praktykowałem. Wyobraziłem sobie siebie w takiej sytuacji. Takie uciszenie i zatrzymanie drugiej osoby to również scena mi nieobca. Szczególnie mi znana, gdy, szukając dobrego miejsca na nocleg w lesie, zachowywaliśmy się zawsze bardzo cicho, aby nikt nie wiedział, gdzie nocujemy. Ze względów bezpieczeństwa? Oczywiście. To takie sceny prawie jak z partyzantki. Wyobrażałem też sobie, zgodnie z przekazem góralki, kulę przezroczystą, ale nie wykluczam, że była ona koloru srebrnego, metalicznego, błyszczącego. A to z tej przyczyny, że jak zauważycie na nagraniu 10, Jan Wolski określał emilciński pojazd jako, cytat, czysto przezroczysto biały, koniec cytatu, zaś pod tymi słowami krył się kolor błyszczący, srebrzysty. Po prostu miał taką gwarę, więc i tu mogła zostać użyta podobna gwara, czy raczej nazewnictwo. Tym bardziej, że na konkretne pytanie o kolor kobieta stwierdza, że kula była jasna i że raziła w oczy jasnością. Podsumowując, mamy tu też bardzo ciekawą obserwację dotyczącą napędu pojazdu. Kula się zaczęła obracać wokół własnej osi i dopiero potem się uniosła, czyli bezsprzecznie ten obrót jej wokół własnej osi był konieczny do poruszania się. Ponadto mamy pewność, że ten obrót nie szkodził humanoidalnym pasażerom. To bardzo ciekawa obserwacja techniczna. To tyle. Żegnamy Tatry, ale w czasie wakacji możecie odwiedzić to miejsce. Może też spotkacie tych samych kosmitów. Może oni wykonują tam jakąś, powtarzającą się regularnie, pracę badawczą lub czynności cykliczne o innym charakterze. To koniec 15 numeru Biuletynu Analitycznego. Nie zapomnijcie o moich wcześniejszych nagraniach, czekają na Was. Pozdro!